później mąsować. Dobrze, wie. Też nie próbuj wchodzić w nogi, bo jest taki podwódkowy jak się nie? Tak, stójmy sobie naprzeciwko siebie, unik. Pokręcę. Dawaj, kiwaj. Czuję się przede wszystkim dzisiaj już zawodnikiem, który chce coś tutaj osiągnąć, który ma jakiś cel. Celem jest walka z Wrzoskiem, a co tam przyniesie przyszłość, zobaczymy. Doprowadzę do tego rewanżu i tyle. Wiadomo, że po drodze jest Errol Zimmerman, który jest tak samo celem. Chciałem Errola Zimmermana przede wszystkim dlatego, że jest świetnym kickboxerem i oczywiście z wielkim szacunkiem do Errola, do jego umiejętności, ale traktuję go jako taka przedwalka właśnie rewanżowa z Arkiem Wrzoskiem. Oczywiście wiadomo, że jest zawodnikiem zupełnie innym, ale jest jednak kickboxerem. Mam coś do udowodnienia, stąd też Errol Zimmerman, stąd też zawodnik, który też przede wszystkim jest niepokonany, wyjdzie i będzie chciał zrobić swoje. Tym bardziej się cieszę. Ja zawsze lubię pojedynki, gdzie mamy coś do udowodnienia i sobie, i kibicom, nie? Jesteśmy w BT Gym w Szczecinie, a przyjechałem troszeczkę się poduczyć od chłopaków, tym bardziej od Michasia. Wczoraj mi pokazał, na czym polega różnica między strikerem a zapaśnikiem czy zawodnikiem jiu-jitsu. Michał jest kotem. Także to jest się od kogo uczyć. Jest fajnie. Jest to klub, w którym Michał od początku trenował i sam to zbudował razem z Bagiem Berserkersów, więc bardzo mi zależało na tym, żeby tu być. No i tym bardziej, że jest tu kilkunastu świetnych zawodników, więc czemu nie? Uwaga, panowie, pierwsza runda. Poszło. Wyjście za faszystę bito. Dobrze, Artur, ciosy, o właśnie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobrze. Artur, głowę spychaj, Artur, głowę spychaj do dołu, lewą ręką, zabierz głowę. Dobrze, dobrze. Dobrze, do tyłu. Nie siadaj do Arturo. Arturo, spychaj głowę, tak, do tyłu odpychaj, prawą ręką i na drugą stronę wstawaj. Myślę, że to jest ogromne wyzwanie, kolejne dla Artura i to naprawdę będzie świetna walka, także Artur nie bierze sobie nigdy łatwych przeciwników i czy to jest dobre, nie wiem. Tak jak mówił kiedyś Martin, że Artur na samym początku tutaj tej kariery w KSW powiedział, że on to traktuje jako przygodę. Artur dzisiaj nie traktuje tego już jako przygodę. On podchodzi do tego bardzo ambicjonalnie i widzę, że on chce wygrywać i bardzo mi się spodobało to MMA. Nic nie boli, to najważniejsze, najbardziej zawsze miałem obawy o ten kręgosłup. Dzisiaj z pełną świadomością, z pełną siłą mogę robić sprawle. Mogę robić takie rzeczy, których ja nigdy nie robiłem, ja nawet przed walką z Pudzianem. Z Pudzianem byłem tak ustawiony, że od razu ktoś wpadał mi w nogę, ja się wywracałem, bo to był ból, ogromny ból, więc nawet wtedy byłem na środkach przeciwzapalnych. A dzisiaj odpukać, no nie biorę żadnych środków przeciwzapalnych, no i odpukać, żeby tak zostało, nie? Dobry! Dobrze! Do tyłu nogi! Nisko biodra. Obijasz teraz. Dobrze, to zrobiłem. Blisko głowę. Głowa w głowę wciska. I obijasz. Odpychaj go! Odpychaj go do nogi! Tak, i Człowiek sobie nie zdawał sprawy, dopóki nie pojechaliśmy go odwiedzić i zobaczyliśmy to na żywo, stary, to ja zdruzgotony byłem, ponieważ go znam. Nie wiem, jak dla niego ważne są walki, jak dla niego jest, no widzisz, no słuchaj, 2 treningi, a dzisiaj się jeszcze umawia na to kudoku czy coś tam, wiesz, te wariactwo, to jest niezniszczalny, nie? Po mnie robił sparring z kimś, ten, wiesz, to jest gość, który no nie odpuszcza, więc znam go. No i no, oprócz tego, że bijące serce KSW to chyba jedna z największych zakapiorów, jakich w życiu poznałem i właśnie taki jest Michał, więc ja wiedziałem, że sama kontuzja to jest tylko kontuzją, ale dla niego to może być wielkim ciosem, ponieważ on kocha walczyć, on nie wyobraża sobie nic innego. Słuchaj, no, który waga tak szczerze, nie mając ruchomości w nodze, on z nami na Śnieżkę wychodzi cały czas bez koszulki, bez niczego. No, kot. Michał Materla jest tak samo jeden, jedyny i nie będzie drugiego takiego
Jest kotem, jest wielkim kotem, jest w ogóle powiem ci szczerze, że jest najsilniejszym człowiekiem, z kimkolwiek robiłem, jeśli chodzi o takie, nawet nie tyle parterowe, ale nawet jak cię ściśnie, cię przywita, no jest twardy jak skała i niestety no, bardzo brutalny. Ja nie lubię takich rzeczy. I założę się z tobą o wszystkie pieniądze postawię, że jakby Michał był zdrowy, a wiedziałby, że może się takie coś stać, to on by to w nosie miał i tak by poszedł walczyć, bo to jest Michał. Nie znam drugiego takiego tytana pracy, jakim jest Michał, nie? What I think about my opponent, I think he's going down very fast. You know, Spilka is the other guy who's going down at my next fight. I never have bad feelings about my opponent. I do this job for 27 years. It's really my job. I don't see this like sport or something. It's my passion. When I'm inside of the cage or in the ring, I feel home. And when somebody come in my home, I need to kill them. That's my job. That's what we do. After that, I can shake his hand, win, lose, or draw. I'm sportive, you know, I don't care about it. But when I'm inside of the cage or in the ring, I need to show my heart. And this is what we're gonna do the next show. What I think about Spilka, like boxer, I don't care. I don't look at that. I'm focused only about my fight and what he's gonna do in the fight. So I'm gonna stop him. This is the only mindset that I have. Next to that, I think he's a great guy, but I'm going to kill him. This the only mindset that I have is finishing him. Postępy są, także powoli a do przodu. Robota nie idzie na marne. Albo do żółwia i wstawaj, i wstawaj, i wstawaj, wstawaj. Prawa noga na matę, twoja lewa ręka pod jego pachę. Zawsze sportowcy tracą tam bardzo dużo zdrowia, czy to po jednej, czy to po drugiej stronie i nie da się do tego przyzwyczaić. Zawsze się denerwuję, zawsze się będę denerwowała. Od kilku lat nawet mam już tak, że nie jest ważny dla mnie ten wynik, czy on wygra, czy on przegra, tylko zawsze chcę, żeby on po prostu wyszedł cały i zdrowy z tej walki. To jest dla mnie najważniejsze. Prawa ręka cały czas pod pachą, nie wyciągaj tej prawej ręki, Artur. Tylko do przodu! Jedną mocną boku. Dobrze, no. Wyjście za paczkę. Stary, zawsze jedna ręka pod pachę, nigdy nie trzymaj za tą głowę. Szał dostanę. Cały czas dobre uwagi, nie? No kurczę, no trenuje się to jiu-jitsu, nie? Już 9 lat, więc musi boksować. Grapplingowca z niego nie zrobimy. Musi uruchomić swoje nogi, tak jak dawny Szpilka i po prostu boksować, bo to jest jego dziedzina i w tym jest najsilniejszy. Trzeba trenować i tyle. Jakbyś miał dużo rękawice, to wiesz, co by było lepsze, byś się nie krępował. A tu się boisz. To jest... Ja też nie jestem super bokserem, ale też zawsze jak mam te małe, to mam taki dyskomfort z tyłu głowy, żeby komuś jakoś mocniej nie przywalić. Wiesz, co chodzi? Fakt, one są fajniejsze do grapplingu, ale ty generalnie grapplingu nie potrzebujesz. A to by właśnie im ciężej, tym lepiej. Jak w tych rękawicach bułowatych byś już umiał wstawać, kontrolować, to jakbyś miał palce. Dlatego trener nam zawsze zakłada te duże, żebyśmy mieli utrudnienie jeszcze dodatkowe, nie? Żeby to jeszcze było bardziej... Więc jak wywrócisz w takiej rękawicy, no to już jak masz ręce, to już w ogóle, nie? Ale super, bardzo fajnie. Bardzo miłe doświadczenie, bardzo fajne. Fajny gość z Artura, zawsze chciałem go poznać, w końcu nawet się mogliśmy poszarpać. Bardzo silny boks, no... Jak ktoś nie sparował, nie trenował i nie poczuł tak jak od kogoś zawodowca, na przykład jak ktoś uderza, co bił się o mistrzostwo świata, czy na zawodowych ringach, to nie potrafi sobie wyobrazić, jaka to jest siła bita z luzu, nie? Także naprawdę jak ktoś chciałby kiedyś spróbować, to
to nie polecam. I ja zawsze też robię takie coś, że tutaj z boku to jest taki mój sweep ostatniej szansy. Słuchaj, i teraz wszystkich łapię, że patrz, tu jest pozycja boczna, nie? I ktoś przechodzi. I ja mu pozwalam się lekko ułożyć, lekko tu odpycham i zobacz, robię coś takiego, że ta ręka, teraz się blokujesz akurat, ale a weź bądź luźny. Powiedzmy, że sobie jesteś tu i przechodź sobie do boku. Jak nie łapię, zobacz, hop. To mi wychodzi tak przy swojej masie, jak nie walczą, bo na razie nie walczę z partnerowcami. Nie daj Boże, żeby się nie stało, że się przewrócił. I tu będzie, powiedzmy, obchodził. Hop. Tutaj przechodzi do boku, nie proszę. Tą rękę wkładasz tu. Hop. Teraz jak ja się będę układał, to ty tą ręką z całej siły idziesz tak nie jakbyś to popyłem chciał, tylko jakbyś ją chciał wsadzić pod siebie. Mocno, mocno, ale do stosa. Tak tutaj, hop. Będzie to ciężki pojedynek na pewno i nie ma co tutaj ukrywać. Zimmerman, z tego co wiem, jest naprawdę dobrze przygotowany w sztosie, więc on postawi ciężkie warunki, nie? Będzie się działo, tam nie pójdzie na pewno na decyzję, tylko to się skończy przed czasem. Pytanie, po której stronie, ja trzymam kciuki za Artura. Widzę, że ma przede wszystkim dobrą stójkę, ma dobre ręce, nawet fajnie wchodzi w wymiany, ma dobry prawy high kick, prawy middle. Lubi tą awanturę tak zwaną, nie? No ale naprzeciw niego staje równie ciężki zawodnik i no i co? I idziemy dać dobrą walkę. Na pewno nie zobaczycie Artura latającego jak Superman czy to mogę wam zagwarantować. I nie ma już gadania. Wyjdzie Artur, który wie dobrze skąd tutaj się wywodzi i po prostu będzie kół, ale bardzo mocno. Myślę, że po pierwszej bombie, którą przyjmie, sam zobaczy, co to jest waga ciężka. Tylko waga ciężka, która mówimy o boksie, a nie o gdzieś, gdzie tam walczą, bo mówi, znokautuje, to coś tam krzyczał jak Wilder. Stary chłopie, no. You know what is funny? Last time that he fought my teammate, Arek Warsik, I told him, first he's gonna knock him out, and after the fight, I'm gonna fight him and I'm gonna knock him out. I'm gonna honor my words to knock him out, and then you see my words are true, and I'm not a liar. This is something very important for me. When I was a child, there were not many sports to do. So we had like football. I've been on football. And after that, I wanted to try basketball, but it was nothing close to my home. So I go to sprint. I was, for a long time, I was running. And now after that, I fall in love with kickboxing. When I was like 10 or 11 years old, I really don't know anymore, but from young kid, I was starting this. You have anything to say? Too fucking tired right now. Going down. Too much power over here. I feel like 18, 20 years old. It's gonna be fireworks. Boom! Why I decided to go back to MMA? Fighting is my passion. If it is stand-out or in the cage, boxing, I don't care. I love to fight. I even wanted to go to bare knuckle fighting, you know? Because fighting is my life, and this is what I do. I'm never scared. They call me the Bone Crusher, and I represent my name. I'm never scared. Follow my head. You know? Because if you put your back here, it's more easy to take down with a double leg, maybe. Yeah. No, you don't have Yeah, he will space go in for the the double leg. Yeah, you need to put pressure on your hip only, like this. And ass outside. Yeah. I think he cannot beat Errol. Maybe if he try do some grappling with him, but I know that he cannot do grappling also because him are not wrestling. So if he try stand up with Errol Zimmerman, he can fall. A lot of people pulling me left, right, and I don't focus really hard on my training. Here in Dubai, I have a really healthy lifestyle. I lost here like 20 kilos. I try to go every day, 2 times a day, sometimes 3 times. I walk in the morning, train in the afternoon, and train in the evening. I have really good coaches. This is my Bruno, my Brazilian jiu-jitsu coach. I'm learning a little bit wrestling also. You know, when I was younger, everything got easy for me. People get knocked out in the first round, 30 seconds, so it come naturally to me. Other people had to work more,
And I had the feeling I had to do less because I'm naturally gifted. Właśnie jedziemy coś zjeść, a ja mówię, nie ma nic piękniejszego niż po treningu dobre jedzonko, jedziemy do Evil Steakhouse. Michał nauczył mnie jedzenia steków i uwielbiam po prostu, odkąd zaczęliśmy. Gdzieś pierwszy raz wziął mnie na steki, tak teraz na stałe gościł mnie na talerzu. Ja się najlepiej czuję w domu, jak jestem, zawsze mam gotowane swoje jedzonko. Tutaj zawsze jadę i jeszcze dojadam jakieś ciasteczko niepotrzebnie. A potem brzuszek rośnie, a potem stara się śmieje. Ja mówię, dziewczyno, what you doing? What you doing? My się bardzo wspieramy ze starą, że ona przychodzi na te sparingi czasami. Ja też, no wiadomo, że ona próbuje, bo to jiu-jitsu ćwiczy dłużej, zawsze ma coś do powiedzenia. Ja mówię, kocham cię mała, kocham, no ale przychodzi taki moment, kiedy no chciałbym pożyczyć parę groszy, no i wtedy wszystko się kończy, nie? I ona nagle udaje, że nie słyszy. Mówię, pożycz stówkę. No i widzisz, no niestety. Niestety, wszystko do tego czasu, kiedy powiesz o jakieś pieniądze. Ja mówię, kochanie, pieniądze to nie wszystko. Ale bez pieniędzy, wiadomo. A czy to jest powód do tego, żeby nagle ucinać kontakt? I don't think so. No comment. Ja mam słuch wybiórczy w takich rzeczach, wiesz? Czyli słyszę to, co chcę usłyszeć. Jak on mówi, pożycz stówkę do 10, mówię... No właśnie. A to powinno być od razu. Pyk, wyjmujesz, masz, kochanie, jak będziesz chciał 150, też ci dam. Ja wtedy mówię, no i to mi się podoba. Fun fact o Arturze, co bardzo mało osób wie. Artur jest strasznym, mogę powiedzieć, wydawaczem, nie wiem, czy jest takie słowo nawet, ale bardzo lubi wydawać pieniądze. Niesamowicie. Jak jechał do Stanów, jak jeszcze boksował, to pamiętam, jak trener Łapin mówił do niego, że on musi go pilnować, bo Artur szedł do sklepu i jak taki spychacz wszystko z półki zagarniał. Strasznie wydaje pieniądze. Naprawdę, strasznie. Trzeba go stopować. No, co ty gadasz na I głupoty? od tego jestem ja w tym związku. Od tego, co ty gadasz na głupoty? Ja wydaję czasami i lubię zjeść, to na jedzonko tak wydam, ale bez przesady, żebym wydawał nie wiadomo ile. Dajesz strasznie. Ja mogę na to skwitować króciutko. Dziewczyno, dziewczyno, dziewczyno ma, dlaczego jesteś taka? Dziewczyno, dziewczyno, dziewczyno ma, zraniłaś właśnie chłopaka. No i tak właśnie to wygląda. Także tu, Misiunciu, nie gadaj, wiesz. Teraz będziemy mieli problem, bo będziemy musieli zaparkować. I panowie, pytanie, czy my siadamy, czy nie ma sensu, bo i tak za chwilę w pierwszych sekundach tej walki wyskoczymy z naszych miejsc. Ja liczę na iskry i na pewno będą iskry wcześniej czy później, oby od samego początku trwania tego pojedynku. Co-main event gali XTB KSW 94. Kopnął mnie na dół, kopnął mnie tu złapałem, nie wiem czy pamiętasz. Mówię, dobra, to teraz zaskoczę go sobie tam w głowie, wyskoczę, ominę high kicka, ominę lowa i trafię go w głowę, nie? No i to jest właśnie jak to szpilka. Wszystko było okej, przecież nic się nie stało. Pojechałem do domu, wszystko super, nerwy, bo nie mogłem tego zrozumieć, że tak się stało. Poszedłem na matę, obtarłem palca i coś, okazało się gąkowiec złocisty. Tak w szpitalu 1,5 miesiąca na lekach, nad wszystkim. Całe szczęście już go nie ma, ale wiesz, to już do końca życia uśpiony po prostu. I wiesz, i tak samo. Przecież ja nie mogłem w ogóle, noga mi tak spuchła, dzwoniłem, byłem cały czas w kontakcie z Michałem. I Michał nawet nie zastanowił, jedź, bo chłopie, mówię ci, to jest coś nie tak. Ja prawie nogę straciłem, nie? No i coś się okazało, gąkowiec, że chwilę miałbym po nodze, a nie, że tam coś. Rozumiesz, zrobiła się tak jak zakrzypica. Masakra była, nie? Pumpciu! Jest stary wariacie. Chodź, ty coś, chodź. Jak miałbym powiedzieć, czy mam jakieś uzależnienia, to właśnie jedzenie. Niestety, jedyne moje uzależnienie. Z narkotyków zrezygnowałem 6 lat temu. Alkohol piję tylko w wakacje. No i to też nie jest coś, co muszę robić, ale po prostu sobie tam spożywam. No ale niestety z jedzeniem, no chyba widać po brzuszku, że no czasami jak się zapomnę, to widać. No ale spokojnie, spokojnie. Coś trzeba w życiu robić. Nad tym. Chodź, chodź, chodź,
Kto tam musi? Kto tam musi? Musimy się dzisiaj zabawić na koszt KSW. KSW płaci za jedzenie, więc weźmiemy po 700 gram mięsa. Na głowę. Na głowę. Nienawidzę dawać samochodzie, to jeszcze mojego. Ogólnie nie dochodzi do takich sytuacji, że ona bierze mój samochód, tak szczerze, bo mi to bardzo nie na rękę. Ona jeździ zawsze tymi swoimi, wiesz, i czasami nie, wiesz, to jest zupełnie inny samochód, SUV, a ona ma sedana zawsze, nie? Tutaj trzeba pilnować, nie? Zobaczymy to zaraz. Jak Francja to robi. To siedzi i grzebie. Patrz, jak ona zaparkowała. Zobacz, to jest to, o czym ci mówiłem. Patrz, jak ona zaparkowała. Patrz. Zobacz to. Popatrz, jak ona zaparkowała, nie? Jak? Źle, wyjazd stąd. Ja to zrobię, człowieku, mnie denerwujesz. Mówiłem, opłać parking. Dlaczego źle? Źle, co? A dlaczego źle? Zobacz, jak tu zaparkowałaś, człowieku, tu nikt nie wiedzie, a tam masz ty. Specjalnie tak reparowałem, byście właśnie nikt nie wyjechał i nikt cię nie odda. Dawaj, człowieku, wyłaź, a nie. Oszołomie. Idę opłacić parking, daj mi ten samochód. Masz, ja idę do pokoju. To jest właśnie to, nie? Zarysowałaś, zaraz będzie kontrola. Jest taka puszeczka i tutaj zbieram wszystkie monety. Daj rękę. O, to są moje, te najnowsze. Są obłędne. The Balance Cosmetics. Petarda. To będą moje najnowsze perfumy. Zobacz, jakie sztosy. Daj tą rękę. Nie wiem, to będą obłędne perfumy. Zobacz. No, zobacz sobie. Kozak, nie? To będą najnowsze. To będzie prawdziwa petarda. Nie sztosy, nie? Chłopie, no, tylko to na razie próbki, nie? A to są moje drugie ulubione. Wildy. Patrz. Daj tutaj, jeszcze tutaj. Zobacz. One tak bardzo długo pachną, są tak do garnituru, do ładnego, do eleganckiego wyjścia i wtedy wchodzisz i dziewczyna się pyta, proszę pana, czy mogłabym, no wie pan, a ja mówię, proszę pani, zajęty. The Balance Cosmetics, petarda. Przeparkuję szybciutko, bo wiadomo, że kobieta, no właśnie, i ona mi tu kurde, chłopie. Z kobietami to jeszcze jak jeżdżą nie swoimi samochodami, to po prostu trzeba uważać, trzeba uważać. Moja Kamcia ma taką cechę, no, że jest troszkę niska, to jest jej akurat zaleta i cecha, ciężko powiedzieć, ale nie patrzy, jedzie jak oszołom dziwnie, a potem dzieją się rzeczy, jakie się dzieją. No i dlatego skontrolować, zobaczyć, ewentualnie wyciągnąć wnioski. Zawsze ten sam. They ask me if I can finish him faster than my teammate. I hope so. I hope with first shot he go down, or maybe I make a double leg. You never know. Brother, I'm gonna finish him faster than you. No. 10 seconds. 2,000 zloty. 14 seconds you have to beat. 40? I will do it in 10. You know the record at KSW? Yeah. How much? 5 seconds. Woo! To beat. It can. You will see. I hope. What you hope? I pay for this. Ah, thank you. 2,000 zloty, huh? About Arik Roshek, my brother.
Okay. About Arik, he's really good friend of mine, very good teammate. He's gonna help me destroy this Polish power. He did it himself last time very fast, so I want to really break his record. So I have a really hard job to do, to not only impress the people in Poland, but also to impress my teammate. I trust myself. When I touch him the first time, it is possible he go to sleep. And if it will be longer, I know for sure he's gonna have a lot of pain. Yeah, Errol's gonna win. Errol has too much power for Artur. I hope he will break my record. He's my teammate. I wish him all the best. So I hope he break my record. Yeah, I think he got second sports life. The last fights were very, very good in K1. He trained very serious. He's taken me very serious, so he will show it 100%. I think he's the most important person in my corner, to be honest, because he has something, he knows how to make me mad in locker room, in change room before the fight. I hope I will help him to get some motivation in change room before the fight. I help him to be mad as me, but I don't think he don't need. He just born mad. Ramon Dekkers, my brother. I love him so much. He gave me everything what I know about fighting. Not only the skills, but the mindset. I never met somebody like him with this mindset. He was also never scared about nobody. Sometimes he go injured to the ring and killed everybody. He's the only guy from Holland who go to Thailand, be the champion, couldn't leave the country and be the champion again. And yeah, this guy is awesome. What he did inside of the ring and outside as human being, he was like brother of me. And now I'm happy that Nicky Hammers, his little brother, he is like a little brother of me. So I'm still in the same family. About Spilka's last entrance, you know, I think he watched in the future before. He was carried in a fridge and he go to the hospital same way. So it was very funny. Myślę, że Zimmerman też odrabia lekcje, też pracuje z ludźmi, którzy uczą go pewnych rzeczy, przynajmniej defensywy, i on na pewno nie będzie zaskoczony w tym parterze. Ja nie chcę też łatwych walk, ja już też nie mam lat 20, żeby sobie budować rekord. Będę gotowy na kilka rozwiązań, no tak wam powiem. Walczę ze strikerem, sam jestem strikerem, mamy dwie małe rękawice, on i ja, i zobaczymy. No co, no treningi. Mówili, chodź na jiu-jitsu, będzie fajnie, przyjdź do berserkerstwa. Ja mówię, no tak. Moja ulubiona koszulka, pasująca do mnie. Oczywiście Muhammad Ali. Too fast, too smart, too pretty. Always the same. The pin. I got you, man. I got you. Wow. Cichutko. Misiunciu, bo ci mówię. Naprawdę, popatrzcie, to są moje dzieci. Cycu i Pumba. Cycuś, mówią, że po sąsiedzie. Pumba, cały tata. Pumbuś jest dżentelmenem. Artur the Pin. Co musi mieć zawodnik sportu walki ze sobą? Ano musi mieć tak. The Balance Cosmetics, petarda. Musi mieć szampon i żel do włosów, chociaż tych włosów za dużo tu nie ma, ale jest antygrzybiczy, przeciwbakteryjny. Do tego kulka bez aluminium, antyperspirant, proszę bardzo. Co my tu jeszcze mamy? Balsam do ciała, słuchajcie, no petarda, nie muszę mówić. No mamy tego dużo, mamy też żel pod prysznic, mamy krem, no mamy bardzo wiele rzeczy. Oczywiście te unikalne perfumy, Sport Balance, The Balance Cosmetics, petarda. No i co? Teraz tylko wiesz, czego tu brakuje? Chęci, ale chęci są, tylko muszę po prostu się zapocić delikatnie, znowu się zapocić, puf, fix, prol, a nie żadne gangaki, czy jakoś tak. Czy kankuku, czy co oni tam bukuku. Także tyle.
Uczęszczam co niedzielę do kościoła, ponieważ daje mi to taki spokój. Uważam, że niedziela bez Boga to tak jak to nie niedziela i tak samo jest wtedy głodówka. Już od 1,5 roku nie jemy nic 36 godzin, więc takie oczyszczenie dla duszy i dla ciała. Wiesz co, razem z Kostką sobie siedzieliśmy pewnego dnia i mówimy, robimy głodówkę. No i słuchaj, zawsze było coś takiego u nas, że my w niedzielę traktowaliśmy jako dzień wolny. Najadaliśmy się, jeździliśmy po restauracjach i fatalnie się czuliśmy w poniedziałek, wtorek i środa. W środę dopiero dochodziliśmy do normalnego treningu. A tutaj tak naprawdę możemy od poniedziałku już ruszyć na 100%. I to jest niewiarygodne. Ktoś kiedyś powiedział, babcia tak mówi, zjedz, bo nie będziesz miał siły. No to jest właśnie nieprawda, nie? Po pierwsze to, co zjemy, czyli zatankujemy, to tak pojedziemy i ja widzę, jaki to jest reset dla organizmu, kiedy ja nic nie jem cały dzień, piję tylko wodę. Na drugi dzień w poniedziałek, jaką ja mam energię, jaką dopamina się wydziela przy tym pierwszym jedzeniu. Kiedyś trzeba będzie skończyć, prawda, to myślę, że dalej przy tym będę. Może jakiś trener, może coś, ciężko mi powiedzieć, ale ja cały czas kocham rywalizować, cały czas kocham ten sport i pewnie tak jak Michał, będę cały czas przychodził na tą salę i starał się rywalizować, wiadomo, raz z młodszymi, raz ze starszymi, ale ogólnie być cały czas w obiegu. Słuchajcie, zapraszam was wszystkich na moją walkę z Erolem Zimmermanem. Cieszę się na swój powrót i jestem przekonany, że już nie będzie super punchów, nie będzie otwarcia z cyklu wielka niewiadoma, tylko swoje najlepsze atuty będę chciał zaprezentować w klatce i przyczynić tą walką do rewanżu z Arkiem Wrzoskiem.